Są takie samochody, które nie wymagają przedstawiania i takie, przy których przydługi wstęp tylko opóźnia nadejście wspaniałych emocji. I dzisiaj dokładnie taki samochód, czyli Audi RS Q8 po liftingu i z dopiskiem Performance. Dej mu na zimnym, ja mu deję, a on nawet w trybie Dynamic no nie bardzo póki chce mruczeć, strzelać z wydechu, choć to oczywiście V8. Podwójnie uturbiona, 4-litrowa, ale do tego wrócimy później. Bo sytuacja wygląda tak, że już pokazywaliśmy Wam Q8 po liftingu dwukrotnie. Pierwsza to było Audi Q8 55T FSI benzynowe, a drugie to było Audi SQ8 8-cylindrowe. Natomiast RS-ka wtedy, kiedy pokazywaliśmy tamte auta, była jeszcze samochodem przedliftingowym, bo Audi ma taką politykę, że najpierw przeprowadza lifting tych bazowych, tak to nazwijmy, wersji plus S-ki, natomiast czas liftingu dla RS zawsze przychodzi chwilę później, bo jeszcze kombinują troszkę z tymi samochodami, ulepszają je. Zanim przejdziemy do tego, co zmieniło się pod względem technicznym w samochodzie, to przypomnijmy sobie, co zmieniło się, jeżeli chodzi o lifting. Pojawiły się nowe reflektory HD Matrix, czyli o wysokiej rozdzielczości, ale jednocześnie za dopłatą otrzymały światło laserowe. To, że ten reflektor ma światło laserowe, można poznać po takiej niebieskiej kreseczce tutaj w tym miejscu. Ono uruchamia się dopiero powyżej prędkości 70 km na godzinę. To jest światło drogowe i potrafi oświetlić drogę aż do kilometra przed samochodem. Inne zmiany? Delikatnie przemodelowano przedni grill i pojawiły się nowe lampy z tyłu. Nowe w rozumieniu tego, że są już OLEDowe, to jest raz. Dwa, mają dedykowane do RS-ki sygnatury świetlne, które wyglądają trochę inaczej niż w SQ8 czy w zwykłym Q8. No i generalnie więcej zmian na zewnątrz nie ma. To, po czym można jeszcze poznać wersję poliftową od przedliftowej, to, że na słupku B pojawiło się oznaczenie modelu, czyli Audi RS Q8. No z zewnątrz oprócz tego nowe kolory, nowe felgi. Seryjnie są 22-calowe srebrne, w naszym przypadku 23-calowe aż. Kosztują dodatkowo 25 000 złotych, ale zdejmują z masy nieresorowanej samochodu aż 20 kg, bo każda jedna 23-calowa jest o 5 kg lżejsza niż ta standardowa 22-calowa. Można domówić sobie jeszcze sportowe opony Pirelli P Zero, natomiast w naszym przypadku są tutaj już opony zimowe. Natomiast to, co oczywiście nas najbardziej interesuje, to zmiany, jakie zaszły tutaj. Bo o ile przedliftowa Q8 występowała tylko w wersji RS, to teraz mamy również wersję RS Performance, która wymaga dopłaty zaledwie 20 000 złotych. Więc nikt o zdrowych zmysłach nie będzie zamawiał zwykłego RS Q8, tylko każdy sobie od razu zaznaczy ptaszek przy wersji Performance, bo dostanie aż 40 koni więcej i 50 Nm więcej. Łączna moc 4-litrowego V8 doładowanego podwójnie w tym wypadku to 640 koni i 850 Nm. Czas przyspieszenia do setki względem zwykłego RS Q8 poprawił się o 0,2 sekundy i teraz to tylko 3,6 sekundy w SUV-ie, który waży 2 tony 350 kg. Inne zmiany? W zasadzie ich nie ma. Skrzynia biegów dokładnie ta sama, czyli 8-biegowy Tiptronic produkcji ZF-a. Napęd na 4 koła Quattro, który normalnie ma 40% z przodu, 60% z tyłu w takim normalnym, optymalnym ustawieniu, ale jest w stanie do 85% przenieść tylko na tył, albo 70% mieć z przodu, a 30% z tyłu, zależnie od warunków jazdy. Charakterystycznym elementem RS Q8 jest ten grill, który ma tutaj takie rąby, niektórzy mówią na to plaster miodu, ale te otwory są tak duże, że można włożyć w każdy z nich łapę. A to wszystko po to, żebyśmy mieli jak najlepsze chłodzenie silnika. Paskudnie wyglądają te dwa radary
po bokach logotypu Audi. Ten logotyp Audi to już jest też ten nowy logotyp, nie świeci tu na szczęście, natomiast nie rozumiem dlaczego, skoro on tutaj jest zabudowany, to tych radarów nie można było przy okazji liftingu jakoś ładnie wkomponować w to logo i nie mielibyśmy tutaj po bokach takich dwóch pryszczy. To, co tutaj widzicie, jest również z tyłu na zderzaku i dodatkowo kosztuje 30 000 złotych. To jest pakiet karbonowy. Można mieć też pakiet Black, on daje nam czarne relingi, czarne lusterka, on kosztuje dodatkowo 9 000 złotych. Felga w standardzie, tak jak powiedzieliśmy, to jest wydatek 25 000 złotych w tym wypadku. Pakiet Black sprawia też, że końcówki wydechu są czarne, bo normalnie są srebrne i jak tylko chcemy, żeby to właśnie było, zobaczcie, tu jest nawet karbon, bardzo ładnie, fajnie wygląda, tu jest ten karbon. No więc jak chcemy, żeby ładnie nam wyglądało Audi RS8 z zewnątrz, czyli żeby miało więcej czarnych i karbonowych elementów, to na samo to musimy wydać około 40 000 złotych, a uwzględniając felgi, to nawet grubo powyżej 50 000 złotych. Ten lakier, który tutaj mamy, wymaga dopłaty tam około 10 000 złotych, ale są też takie lakiery, które kosztują około 30 000 złotych, są z ekskluzywa, czyli z tych pakietów Audi Exclusive. Standardem w RSQ8 z dopiskiem Performance są ceramiczne tarcze hamulcowe, które z przodu mają aż 44 cm średnicy, z tyłu 37 cm. Z przodu jest aż 10-tłoczkowy zacisk w kolorze szarym. Gdybyśmy chcieli, żeby był czarny albo czerwony, to też musimy za to dopłacić. Natomiast tutaj z tym szarym naprawdę ładnie się komponuje, przede wszystkim z samą felgą. I zobaczcie, felga jest tak duża, że przy 10-tłoczkowym zacisku jestem w stanie jeszcze włożyć tam dłoń. Rzadko się to zdarza. Zazwyczaj jakby mamy felgę 21 albo 22 cali, to ten zacisk prawie jest przy samej feldze, przy jej wnętrzu, natomiast tutaj jeszcze jest sporo miejsca. Standardem w RSQ8 Performance jest też tylna skrętna oś. Zależnie od tego, czy jedziemy z niską prędkością, czy z wysoką, to odchyla się od 1,5 do 5 stopni. 5 stopni, kiedy jedziemy z mniejszą prędkością, wtedy w przeciwnym kierunku do przedniej osi, to ma ułatwiać manewrowanie, natomiast jak jedziemy szybciej, zmieniamy pas ruchu, wchodzimy w zakręt, to odchyla się o około 1,5%, skręca około 1,5 stopnia, przepraszam bardzo, i wówczas robi to w tym samym kierunku co przednie koła, żeby zacieśnić ten zakręt, żeby te ruchy były bardziej dynamiczne i żeby to skręcanie było jak najbardziej efektywne. Standardem jest też Sport Pneumatic Suspension, czyli to jest zawieszenie pneumatyczne, ale trochę inne niż w zwykłej Q8 czy w SQ8, bo ono bardziej obniża samochód i jest nieco sztywniejsze, jest oczywiście też adaptacyjne. Różnica pomiędzy poziomami, jak wystartujemy z poziomu 0 w komforcie, to jest aż 9 cm. Kiedy jedziemy szybciej albo wejdziemy w tryb Dynamic, to obniża nam samochód aż o 4 cm, to jest 1,5 cm jeszcze niżej niż na przykład w SQ8. Natomiast jak wjeżdżamy gdzieś w teren, w tryb offroadowy sobie wejdziemy, to o 5 cm jest w stanie nam względem tego neutralnego poziomu podnieść samochód, ale oprócz tego jeszcze przy załadunku bagażnika możemy sobie obniżyć o dodatkowe 2,5 cm po to, żeby łatwiej było wrzucić bagaże, czyli łącznie uwzględniając właśnie ten tryb załadunkowy, możemy o 11,5 cm aż regulować tylną oś, a przednia zostaje wówczas i tak na tym samym poziomie, czyli ta regulacja, różnica pomiędzy poziomami wynosi 9 cm. Nasz egzemplarz oprócz tego wszystkiego ma jeszcze coś, co nazywa się Advanced Suspension. 28 000 złotych i dostajecie dwa systemy. Jeden system to nazywa się EAWS i jest to elektromechaniczna aktywna regulacja przechyłów, która polega na tym, że w stabilizatorach z przodu i w stabilizatorze z tyłu mamy silniki elektryczne. Każdy z nich ma 2 konie mechaniczne i tak dzieli ten stabilizator na dwie części. Obsługiwany jest ten silnik przez instalację 48V, a nie 12V, a to jest istotna rzecz, bo to pozwala bardzo szybko obsłużyć całą tą instalację. To polega na tym, że jak jedziemy na wprost po nierównej drodze, to silnik elektryczny rozłącza
części stabilizatora. Jak je rozłączy, to każde koło pracuje sobie niezależnie i wpływa to bardzo na komfort jazdy. Ale w momencie, kiedy wchodzimy w tryb Dynamic albo jedziemy w zakrętach, to silnik elektryczny łączy ze sobą na sztywno stabilizatory, co pomaga zdecydowanie zmniejszyć przechyły samochodu i poprawić sztywność całej konstrukcji i całego podwozia. No i również ma to wtedy wpływ na sztywność nadwozia. I takie rozwiązanie jest i na przedniej osi, i na tylnej osi. Druga rzecz, która wchodzi w skład tego pakietu, to jest sportowy mechanizm różnicowy na tylnej osi. Wówczas zamiast jednego sprzęgła mamy dwa sprzęgła z tyłu, które rozdzielają moment obrotowy niezależnie na lewe i prawe koło. To oznacza, że z tych 85%, które na przykład dostaniemy na tył, 85% może zostać przekazane tylko na jedno koło. 85% z 640 koni mechanicznych to będzie jakieś 500 koni mechanicznych. 500 koni mechanicznych na jednym kole dzięki temu rozwiązaniu, czyli wchodzimy na przykład w lewy zakręt, to koło traci nam przyczepność, nie ma takiej dobrej styczności z asfaltem, więc trafia nam na zewnętrzne koło ta moc i wypycha nas tym kołem z zakrętu, dzięki temu nawet można jeszcze szybciej pokonywać zakręty, a wręcz samochód w zakrętach nabiera prędkości. Oczywiście jak przegniemy pałę, to pojawia się nadsterowność. Poza tymi wszystkimi pakietami możemy jeszcze dobrać sobie dwa pakiety, które pozwolą nam lepiej wykorzystać wszystkie te konie mechaniczne i newtonometry, które są pod maską. Bo za 9000 zł prędkość maksymalna zostanie podniesiona do 280 km na godzinę, a jak dopłacimy 15 000 zł, to ta prędkość maksymalna wzrasta do, uwaga, 305 km na godzinę. W SUV-ie. No dobra, to idziemy do bagażnika. Według Audi 605, a kto tutaj tak uświnił że ja tutaj nic nie woziłem? Wzięli, byli i nie posprzątali? No dobra, 605 litrów pojemności bagażnika i jakieś trociny w środku. Chomik tutaj chyba grasował. Kuna była pod maską, a w bagażniku siedział chomik. O, i tutaj mamy ten przycisk do obniżania i on sobie jeszcze dodatkowo zjeżdża o te 2,5 cm i zobaczcie, próg załadunkowy w zasadzie taki jak na przykład w RS6. Tak niziutko, że nawet jak wysoko podniosę klapę, to nadal dotykam jej głową. Natomiast żeby jej nie dotykać głową, to zobaczcie, o, jadę sobie w górę i tutaj pojechał teraz o te 2,5 cm i już widać, że jest lepiej. 2,5 cm robi różnicę. Wszyscy mówią, że 15-20 cm robi różnicę. Nie, 2,5 już robi naprawdę sporą różnicę. No i tak jak wspomniałem, 605 litrów, system montażowy, który ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o praktyczność jego pracy, bo tak, można to sobie, proszę, przesuwać każdą z tych szyn w dowolnym kierunku w bardzo prosty sposób. Żeby wymontować, to po prostu naciskamy od góry przyciski. Jeden, i zgrabiały łeb mam, drugi, trzask. To możemy sobie złożyć. Możemy oczywiście wszystko to umieścić wzdłuż, a nie w poprzek bagażnika. To w bardzo prosty sposób można, w bardzo prosty czy w bardzo trudny? Nie, w bardzo prosty sposób wymontować po prostu, o, tak i już jest wyciągnięte. Tutaj jak mamy to zamontowane, to nie wyciągniemy. Najpierw musimy wymontować i teraz dopiero nam te klipsy wychodzą, to nam się zwija, no mówię, daje to mnóstwo możliwości, czy wieziecie zakupy, czy wieziecie pojedyncze jakieś rzeczy, czy chcecie zabezpieczyć flaszki, wszystko to możecie przy pomocy tego systemu zrobić. To wtedy można wrzucić sobie tutaj, a ciekawe, czy na to jest jakieś miejsce pod podłogą bagażnika. Nie ma na to miejsca, bo tutaj znalazły się różnego rodzaju graty, łącznie ze wzmacniaczami, z kompresorkiem do naprawy opon. Zobaczcie, jaka jest wielka butla do tych opon, jeżeli chodzi o ten zsiuwak, z którego nie warto używać. To, co mogę Wam doradzić, to jak złapiecie gumę w takim samochodzie, czy nawet wejdzie Wam gwóźdź, czy wejdzie Wam wkręt, to nigdy tego gówna nie używajcie, bo potem się opony nie doczyści, a jedna opona 23-calowa sportowa do takiego auta potrafi kosztować parę tysięcy złotych. A w ogóle generalnie, biorąc pod uwagę przeciążenia, biorąc pod uwagę masę auta, biorąc pod uwagę prędkość maksymalną i to, jak ono jeździ, to najdrobniejszy flag oznacza konieczność wymiany opony zawsze.
I to pod warunkiem, że opony macie świeże, bo jak na przykład opony przejechały 20 000 kilometrów i jedną Wam rozerwie, to musicie wymienić wszystkie 4, bo różnica w wysokości bieżnika będzie wpływała na pracę całego układu quattro i bywało tak, że kiedy na jednej oponie mieliśmy inny bieżnik, czyli już inną średnicę całego koła de facto, to te układy nie pracowały dobrze. A nie daj Bóg Wam się rozleci to wszystko tutaj z tymi wszystkimi sprzęgłami, z tymi skomplikowanymi quattro, przechyłami, nieprzechyłami, no to rachunek z serwisu może być naprawdę gruby. Co oprócz tego? Oprócz tego nawet mamy tutaj hak. Proszę bardzo, oczywiście elektrycznie sterowany, bo nikt tutaj nie będzie brudził sobie rąk. Wyjeżdża? Wyjeżdża. Wyjeżdża mozolnie, ale wyjeżdża elektrycznie. I żeby go schować, o jest, raz przycisnąłem i sam się chowa. To też jest fajne, że nie trzeba przytrzymywać, tylko wjeżdża tam ładnie pod zderzak, jest całkowicie niewidoczny. O, tu w zderzaku jakie ładne światełko się pojawiło, proszę. Takie nawiązanie trochę do motosportu, natomiast wydaje mi się, że nie jest to światło stopu, tylko jest to po prostu światełko odblaskowe. No to jedziemy. I to będzie tutaj przeszkodą i na przykład już zobaczcie, roleta nam przy takiej walizce się nie zamknie, ona zjeżdża tutaj w dół. Nie na wprost, tylko delikatnie w dół, ponieważ mamy pochyłą tylną część nadwozia. Ale zobaczymy. To już na przykład nam pod roletę w ogóle nie wejdzie i zdecydowanie się nie zamknie. Więc tę walizkę już musimy położyć w ten sposób. Ale jeszcze możemy tu włożyć jedną i jeszcze możemy wrzucić tutaj jedną i jeszcze możemy tu położyć jedną, czyli 2 duże, 1 średnia i 2 kabinówki. O, samo się ładnie zamknęło, ale roleta, tak jak powiedziałem, pojechała kawałek 5 cm, napotkała opór i wróciła do swojej zerowej pozycji, więc pozostaje niezasłonięta. Natomiast tak mocno jest przyciemniana ta szyba z tyłu, że naprawdę trzeba przyłożyć ręce i spojrzeć tak do środka, żeby zobaczyć, że coś tutaj w tym bagażniku jest. Jak zdemontujemy w ogóle całkowicie sobie tę roletę, to możemy się pokusić o to, żeby to wszystko ustawić w ten sposób. To w ogóle tam damy, to damy tu. To damy tu. Jeszcze zobaczcie, mamy widoczność doskonałą. Te walizki są poniżej górnej krawędzi oparć. Tu jeszcze mamy miejsce na plecaki. Tu jeszcze de facto może by nam weszła 1 kabinówka. Mamy raz, 2 duże, 1 średnia, 2 małe. I pytanie, czy z tą tutaj nam się zamknie bagażnik. Jak nam się zamknie, to biorąc pod uwagę kształt samochodu, biorąc pod uwagę, że to nie Q7, tylko Q8, to naprawdę jest, powiedziałbym, świetnie. O, ależ wygodne są te kubełki. Sport Plus. I zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Mają zintegrowane zagłówki, ale one są na idealnym poziomie. Świetnie trzymają boczki. Tutaj jak siedzę, te boczki oczywiście są też regulowane. Tutaj elektrycznie jest regulowane podparcie pod uda. Ono sobie wyjeżdża, nie ma żadnej przerwy, ponieważ wyjeżdża nam tak jakby cała część fotela, ta tutaj. Natomiast zwracam uwagę też na perforacje i przeszycia, bo oprócz tego, że mamy kontrastowe czerwone szwy, to jeszcze ta perforacja tam we wnętrzu też jest czerwona. Ta skóra jest jakby dwukolorowa, czyli z zewnątrz jest czarna, a tam w środku, w tej perforacji jest czerwona. Przeszycia oczywiście RS, czerwone fragmenty po zewnętrznych stronach pasa, kierownica z Alcantary, czerwone przeszycia, pakiet karbonowy i już teraz mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o zapachy w środku tego samochodu, to czujecie tylko naturalną, prawdziwą skórę. Tutaj jest Alcantara, a jakość montażu tego wszystkiego jest fenomenalna. Naprawdę to wnętrze sprawia takie wrażenie, że jakbyśmy tutaj wrzucili granat do środka i on by eksplodował, to potem można byłoby tylko odkurzyć wnętrze, a wszystko byłoby na swoim miejscu. Jeżeli chodzi o odkurzanie wnętrza, to rzeczywiście by się przydało, z tego co widzę.
I jeszcze uzupełniając tę czerwoną nitkę i tę czerwoną perforację, to możecie mieć też w kilku innych kolorach, jeżeli nie lubicie czerwonego na przykład, bo kojarzy Wam się z komunizmem, możecie sobie wziąć niebieskie, żeby kojarzyło Wam się z morzem i wtedy ta niebieska jest zarezerwowana wyłącznie dla performance'a, ale tak jak powiedziałem, jest też kilka innych możliwości. No, jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Mieliśmy, pakując walizki do bagażnika, nieco spionizowane oparcia tylnej kanapy, bo one są regulowane, ale naprawdę niewiele, bo zobaczcie, dosłownie tylko tyle teraz je pochyliłem, teraz jest mi znacznie wygodniej. 5 litrów, już to weekend, dlatego mi się od razu 5 litrów kojarzy, natomiast 5 metrów, to chciałem powiedzieć, 5 metrów długości samochodu, tam siedziałem bardzo wygodnie i zobaczcie, ile miejsca mam tutaj z tyłu. Kanapa jest całkowicie przesunięta do tyłu, bo można ją sobie regulować, czyli można również przesuwać ją do przodu, więc i na kolana dużo miejsca, i pomimo obniżenia całkowicie tego przedniego fotela, dużo miejsca na stopy, jak na takie nadwozie i to, że mamy tutaj szklany dach, dużo miejsca dosyć nad głową, bo siedzę wyprostowany, czubkiem głowy może gdzieś tam delikatnie zahaczam pod sufitkę, ale też tyłek mam całkowicie cofnięty w kierunku oparcia. Na szerokość, no mówię, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Do pełni szczęścia w dłuższych podróżach brakuje mi tylko jeszcze bardziej pochylanej do tyłu, pochylanego oparcia tej kanapy, żebym mógł przyjąć sobie taką ciut półleżącą pozycję, bo teraz siedzę w takiej wyprostowanej, w takiej typowej dla siedzenia. Jest to zdrowe dla kręgosłupa, bo siedzę rzeczywiście na tyłku i taka bardziej pionowa postawa sprzyja tak naprawdę całemu kręgosłupowi. Jak się położę, to ona obciąża nie te elementy podobno, które się powinno obciążać podczas długiej jazdy samochodem. 2 gniazda USB-C tutaj na dole, gniazdo zapalniczki. Mamy tutaj 3. i 4. strefę klimatyzacji. Są nawiewy nie tylko centralnie, ale są też nawiewy w słupkach B, więc jeżeli chodzi o komfort taki temperaturowy tutaj z tyłu, to naprawdę będzie bardzo przyzwoity. Brzydko wyglądają te ISOFIXy w fotelu. Tutaj już zgubione zostały zaślepki, gdzieś się pewnie poniebierały. Tu jest jeszcze za zaślepkami. Szkoda, że to nie jest gdzieś tam głębiej umieszczone, mniej widoczne. No ale tak to zrobiono. O ile przednie fotele mają świetne trzymanie boczne, to tutaj to trzymanie z tyłu jest bardzo znikome. Jest podłokietnik, no szeroki, ale w takim mało komfortowym miejscu umieszczono. Uchwyty na kubki i one są malutkie. Tu wejdzie puszka, wejdzie mały jakiś kubeczek z espresso, natomiast nie wejdzie tutaj już na przykład duży kubek z latte albo flat white na sojowym. No i tu znowu zwracam uwagę na jakość wykonania, bo tutaj skóra, i to będzie prawdziwa skóra z szwem, już nie kontrastowym, tutaj ten karbonik, tutaj alkantarka, nawet można sobie fajeczkę zajarać i tutaj wykiepować. Świetne rozwiązanie to jest to. Pomimo zastosowania, zobaczcie, bezramkowych szyb, podwójnie klejonych, akustycznych, to mamy jeszcze roletkę, która jest sprytnie ukryta tutaj w podszybiu i nie ma żadnego rusztowania, po którym by się wspinała, tylko ona sama w sobie jest sztywna. Usztywnia ją ten pałąk, który tutaj jest po środku, a tu dodatkowo ma takie, nawet to nie są gumeczki, to jest taka alkantarka, też jakaś mikrofibra i dotyka tej szyby, ale w żaden sposób jej nie rysuje i nie wydaje z siebie żadnych dźwięków. Bardzo fajne naprawdę rozwiązanie. Wnętrze względem przedliftowego RSQ8 praktycznie w ogóle się nie zmieniło, przynajmniej jeżeli chodzi o design, o 2 ekrany, które tutaj mamy, o cyfrowe zegary, o kierownicę, która jest z klasycznymi przyciskami. Natomiast to, co się zmieniło, to zmieniły się nieco multimedia. Interfejs jest ciutkę inny niż w wersji przedliftowej i dostał nowe możliwości, na przykład możliwość instalowania zewnętrznych aplikacji, takich jak choćby do streamingu muzyki albo do streamingu wideo. Tak jak powiedziałem, fajny jest ten karbonik, świetne są materiały, skórka na desce rozdzielczej, prawdziwa, te przeszycia, jakość montażu, petarda. To, co mnie drażni, to jednak nadmiar tego piano, zarówno tutaj, jak i przed pasażerem w tym miejscu, czy nawet tutaj wokół zegarów, bo
widać każdy pyłek. To już nawet nie chodzi tutaj o dotyk i to, że tutaj zostają ślady palców, natomiast widać po prostu każdą drobinkę kurzu na tym piano i ja tego bardzo nie lubię, bo to jest po prostu wygląda jak brudne. Natomiast te galwanizowane przyciski już bardzo fajnie, super działają, wszystkie ekrany bardzo szybko. Lubię w Audi, tych starszej daty, te ekrany dotykowe do sterowania klimatyzacją czy niektórymi funkcjami, takimi na przykład jak system mówiący o ograniczeniu prędkości. Już został wyłączony, ponieważ możecie tutaj sobie swoje ikonki podporządkować i tylko wystarczy jedno przyciśnięcie i już jest ten system włączony, wyłączony. Chcecie pojechać sobie do domu? Tutaj klikacie tylko dom, tu jeszcze nie utworzono adresu domowego i już nawigacja prowadzi Was do domu. Więc bardzo fajny jest ten ekran, naprawdę on czule reaguje. Mamy ogrzewanie foteli, mamy wentylowane fotele, mamy nawet masaż w tych fotelach i mnóstwo możliwości ich konfiguracji. Zobaczcie, tu są masaże, tutaj możliwości ustawienia boczków, a nawet podparcia tutaj w siedzisku, wydłużenie tego podparcia pod uda też z poziomu ekranu, więc wszystkim można sobie naprawdę bardzo intuicyjnie sterować, a sam fotel oczywiście steruje się, o tutaj, jak chcecie szybko włączyć masaż, to też nie musicie zagłębiać się w menu, tylko jest przycisk w fotelu, cyk, już jest włączony masaż, tu dopiero sobie wybieracie ewentualnie tryb tego masażu, jego natężenie. Intuicyjnie, czytelnie, w starym, dobrym stylu, tak jak lubię, a przede wszystkim naprawdę raz jeszcze to podkreślam. A podkreślam to dlatego, że nowe Audi nie mają dobrej renomy w Waszych komentarzach i w Waszych opiniach, jeżeli chodzi o materiały, choćby użyte do wykończenia środka. No więc tutaj i w SQ8, i w RSQ8, i w zwykłym Q8 wszystko się zgadza, bo jest właśnie w tym starym, dobrym stylu. Porządne, solidne, dotykacie, macacie i mówicie: tak, tak dokładnie powinien wyglądać samochód klasy premium, jeżeli chodzi o wnętrze. Fatalnie, że nie ma gdzie położyć tutaj telefonu, słuchajcie. Są owszem dwa uchwyty na kubki, jeden większy, drugi mniejszy. W podłokietniku niewiele miejsca i tu jest właśnie też przewidziane miejsce na telefon i ładowareczka, no ale to jest jedyne miejsce w całym samochodzie, gdzie można go położyć. Jakbyście chcieli mieć go na wierzchu, to nie ma tu żadnej półeczki, tu nie wchodzi, może co najwyżej sobie w ten sposób leżeć. Wyjąć można zapalniczkę i wtedy ewentualnie tu ma swoje miejsce. Natomiast w każdym innym miejscu będzie latał, poniewierał się. Ten schowek też tu nie jest zbyt przestronny. Są tutaj dwa gniazda USB-C, tu jakaś tam półeczka, na której coś można umieścić. Schowek regulowany tylko wzdłużnie. Jak się przesunie, to jeszcze dodatkowo się delikatnie podnosi, ale regulacji w pionie nie ma. Niemniej naprawdę ta pozycja za kierownicą jest tutaj bardzo wygodna. No i oczywiście to, co odróżnia wersję RS od innych, czyli ten przycisk na kierownicy, którym możecie sobie włączyć jeden z trybów RS, które oczywiście są konfigurowalne, wówczas zmieniają się zegary. Wszystkie inne tryby też są podobne jak w innych Audi, czyli mamy Off-Road, All-Road, Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, a tutaj te RS1 i RS2 dodatkowo. One są w pełni konfigurowalne, możecie zmieniać działanie napędu, zawieszenia, układu kierowniczego, dźwięk silnika nawet i to, jak ma pracować quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym i RS2 tak samo sobie konfigurujecie, a oprócz tego jeszcze możecie oczywiście manualnie podnosić albo opuszczać samochód, zależnie od tego, w jakim trybie jedziecie. Ponieważ RS Q8 Performance jest również mild hybrydem, to w trybie Efficiency potrafi Wam całkowicie wyłączyć silnik, jak zdejmiecie nogę z pedału gazu. Ale też tutaj ponowne położenie nogi na pedale gazu nie oznacza tego, co czasami bywa w Audi czy w całej grupie Volkswagena albo w innych autach z tym układem mild hybrid, że po położeniu nogi na pedale gazu brakuje Wam mocy i mijają ze 2 sekundy, zanim auto zacznie znowu jechać. Po pierwsze, dużo rzadziej się tutaj wyłącza ten silnik i auto wchodzi w tryb żeglowania przy wyłączonym silniku. Po drugie, położenie nogi na pedale gazu szybciej uruchamia silnik, szybciej włącza skrzynię biegów. Nie wiem, od czego to zależy, ale jest to wyczuwalne. Natomiast jak wejdziecie już sobie w tryb komfortowy, to już w ogóle ten silnik się nie wyłącza. Owszem, auto czasami wchodzi w tryb żeglowania, ale ten silnik praktycznie cały czas pracuje. Co jest niesamowite i co ja naprawdę bardzo lubię w tym samochodzie,
to, że nim się da spokojnie jeździć. I jest strasznie przyjemny w tej spokojnej jeździe. Nie narzucający się, delikatnie sobie przyspiesza. Silnik rzadko kiedy przekracza 2000 obrotów i tylko słyszycie pomruk tamtego wydechu, natomiast absolutnie nic innego nie wskazuje na to, że macie do czynienia z autem, które ma 640 koni i robi setkę w 3,6 sekundy. Pod względem też zawieszenia, to ta pneumatyka robi tutaj genialną robotę i te elektromechanicznie sterowane aktywne stabilizatory. 23 cale ma felga, naleśnika na tej feldze, a on wybiera tutaj te nierówności rewelacyjnie. A mówię o tym, bo na przykład X5 z dopiskiem M jest samochodem koszmarnie sztywnym. Do tego stopnia koszmarnie sztywnym, że jadąc nią tutaj te 30-40 na godzinę, to grozi to utratą wszystkich plomb w zębach i potem wizytą jeszcze u kręgarza, żeby Wam wszystko ponastawiał w kręgosłupie. A tutaj genialnie wybiera ten samochód nierówności. Z tym zawiasem adaptacyjnym, pneumatycznym i jednocześnie z tymi elektromechanicznie sterowanymi stabilizatorami. To jest szokujące. I jednocześnie jak wejdziecie sobie w tryb sportowy na takiej drodze i te silniki elektryczne przy stabilizatorach zepną je ze sobą, kiedy zawias się utwardzi, obniży, no to wówczas rzeczywiście robi się mega twardo i mega sztywno. Jakbyście posadzili tutaj obok siebie pasażera i go dokładnie wieźli taką drogą spokojnie, to w życiu nie pomyślałby, że ten samochód ma 640 koni i że to jest RS Q8 jeszcze z dopiskiem Performance. Obstawiałby prędzej, że to najzwyklejsza benzyna, ewentualnie może nawet diesel. I o ile bez obciążenia ten silnik i ten wydech nie brzmią jakoś spektakularnie, a w performance'ie ten wydech jeszcze jest dodatkowo delikatnie przerobiony. Stąd uzyskano tych dodatkowych 40 koni i 50 Nm. To jest właśnie efekt nie tylko innego sterownika silnika, ale też efekt zastosowania trochę innego układu wydechowego. To o ile przy obciążeniu ten układ wydechowy nie brzmi jakoś spektakularnie, ani ten silnik, to już przy takiej jeździe przy obciążeniu naprawdę słyszycie i te 8 cylindrów, i te 640 koni, i to, że on bardzo przyjemnie sobie tam bulgocze z tego wydechu. Silnika prawie nie słychać. Zdecydowanie więcej dźwiękowo dzieje się tam z tyłu, czyli z tego wydechu. Oczywiście tak do 3-4 tysięcy obrotów, no bo potem do akcji zaczynają wkraczać również te konie, które mamy z przodu i one już też hałasują, przy czym jest to hałas bardzo przyjemny dla ucha. Uwielbiam utrzymywać go podczas przyspieszania tak mniej więcej na poziomie 2000 obrotów, bo wtedy właśnie najprzyjemniej brzmi ten silnik i najprzyjemniej brzmi ten wydech. To jest ten taki typowy bulgot dla V8 od Audi. Przypominający bardzo, moim zdaniem, amerykańskie V8. Całe auto, pomimo sporej długości, 5 metrów, pomimo dosyć długiego rozstawu osi, pomimo tego, że jest SUV-em, sprawia wrażenie bardzo zwartego. Co więcej, jak jadę właśnie w tym trybie obniżonym, takim efficiency albo w dynamiku, to mam wrażenie, że bardziej jakbym siedział w samochodzie kombi, a nie w samochodzie pod tytułem SUV. Bardziej się czuję tutaj jak w RS6 niż jak w RS Q8, bo naprawdę dosyć nisko się siedzi. On jest jeszcze obniżony względem zwykłej Q8, obniżony względem SQ8 i jest to naprawdę czuć za kierownicę. Oczywiście nie jest tak, że siedzę na ziemi, no zdecydowanie nie. Natomiast wrażenie jest takie, że też nie siedzę w normalnym, klasycznym SUV-ie. Niesamowite jest to, że ten samochód ma dwie natury. Zależnie od tego, który tryb sobie włączycie, czy to będzie właśnie komfort, czy to będzie dynamic, o RS-ach nie wspominając, to są dwa zupełnie różne samochody. W tych trybach efficiency, komfort i auto to jest po prostu zwykła Q8. I tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś się nie zna na samochodach, to usiądzie tutaj z boku w fotelu pasażera, zakryjecie tą RS-kę i on pomyśli, że jedzie najzwyklejszym Audi Q8. Spokojnym, z komfortowym zawieszeniem, bardzo cichym, doskonale wybierającym nierówności, niezbyt hałaśliwym, miękkim, takim doskonale odcinającym od świata zewnętrznego. Natomiast kiedy tylko wejdziecie w tryb Dynamic albo w RS, który sobie odpowiednio skonfigurujecie, kiedy tylko dacie więcej gazu, to naprawdę zaczynacie
czuć, że to auto ma 640 koni i 850 N. Tu sobie chyba silny wysiądziesz, co? I w imię Ojca i Syna. Jest delikatnie mokro, jest już zimówka, ale jestem ciekaw jednego, bo zawsze te RS-ki, im większa i cięższa, tym gorzej prowadziły się w zakrętach, w takim rozumieniu, że były strasznie podsterowne. A tutaj zobaczcie, co się dzieje. Z podsterowności nic nie zostało, natomiast pojawiła się niesamowita nadsterowność, szczególnie na śliskiej nawierzchni. Coś niesamowitego. A ciekaw jestem jeszcze, czy zrobi jedną rzecz. Teraz troszkę szerzej wejdziemy. Ale ładnie, nie? Potwierdza się to, co zauważyłem już w wcześniejszych Audi RS, które testowaliśmy. To była RS6 w Performance, to była chyba RS5 nawet z Performance'em, nawet RS3, a nawet RS4. I teraz to samo zaczęło dotyczyć RS Q8. Przekonstruowano tutaj trochę układ Quattro. W takim sensie nie przekonstruowano mechanicznie, co inne sterowanie ma ten układ. On bardziej teraz preferuje dodawanie mocy i momentu, oddawanie go z silnika na tylne koła. Czyli zamiast podsterowności, co było absolutnie typowe dla Audi jeszcze 2, 3, 4 lata temu, pojawiła nam się nadsterowność. Te samochody zdecydowanie zaczęły jeździć tyłem. Bardziej upodobniły się do BMW X-Drive w M-kach. I to jest zajebista wiadomość, bo naprawdę jeżdżąc na torze takim RS6 wcześniej, czy RS4, czy właśnie RSQ8, no to odczuwało się ich masę. Odczuwało się to, że wchodzimy za szybko w zakręt i nawet dodajemy gazu, a ten przód zaczyna nam płużyć. A teraz tutaj więcej tej mocy, więcej tego momentu trafia na tył. Tam z tyłu mamy ten sportowy mechanizm różnicowy i jego działanie też doskonale czuć, że wchodzicie w ten zakręt, pojawia się uślizg, zakładacie kontrę, a tamto skrajne zewnętrzne koło zaczyna ten samochód wypychać, nadawać mu jeszcze pędu. I zamiast zwalniać w tym slajdzie, to się czujecie, jakbyście jeszcze w tym slajdzie nabierali prędkości. Niesamowite uczucie. A przy tym samochód jest cały czas zajebiście kontrolowalny. Mówi się, że w tym RS3, gdzie kiedy pojawił się torque splitter, to już to działa jak prawdziwy napęd na 4 koła. Wierzcie mi, nie. I to auto jest tego najlepszym dowodem. Tu jest prawdziwe quattro i czujecie, że kiedy trzeba, to większość tej mocy, większość tego momentu idzie tam na tył. Dodatkowo te dwa sprzęgła dbają o to, żeby doskonale rozdzielać pomiędzy prawym a lewym kołem ten moc i moment obrotowy. Wszystko odbywa się mega płynnie. Macie wklepany gaz i tylko regulujecie sobie kierownicą prawo-lewo, zakładacie kontrę, a całą resztę załatwia za Was nie tylko elektronika, ale załatwia też czysta mechanika, czyli przekazywanie tego momentu obrotowego pomiędzy przodem a tyłem, a także pomiędzy lewym i prawym kołem z tyłu. Rewelacyjnie jeździ. Naprawdę genialnie. I'm in love. No powiem Wam, jest w chuj cichy. 65 decybeli, jak na wysokiego SUV-a, na szerokiej oponie, z silnikiem V8 z przodu, ze sportowym wydechem, to jest genialny wynik. Naprawdę. Genialny. I słychać to też tak organoleptycznie, uszami. Ale czemu się dziwicie, jak przy około 115-120 km na godzinę ja mam raptem 1600 obrotów i jedzie sobie na 8 biegu spokojnie. Nawet jeżeli lecimy nim 180 km, to i tak to będzie w okolicach 3000 obrotów dopiero. No bo 305 na godzinę zasuwamy i dopiero przy tych 305
kilometrach na godzinę mamy w okolicach 6000 obrotów. Jeżeli chodzi o wartości spalania, to jestem trzeci dzień z tym samochodem, spędzam z nim trzeci dzień i powiem Wam, że ten samochód ma taki fajny charakter, że wcale nie chce się nim na co dzień tak jak powiedziałem, uwielbiam nim jeździć spokojnie, bo wtedy on sobie delikatnie mruczy, te 2000 obrotów, słyszycie troszkę wydech, troszkę silnik. Fajnie jest czasami sobie mocniej wcisnąć pedał gazu, ale dążę do tego, że jeżdżąc nim tak zupełnie normalnie, przepisowo, miałem zużycie paliwa w okolicach 12,5 do 13,5 litra na 100 km. To była głównie ekspresówka i głównie autostrada i głównie boczne drogi. W mieście 20 litrów niewyjęte, ale w takim normalnym, codziennym, spokojnym, normalnym użytkowaniu to będzie 12,5-13,5 litra, co uważam jest bardzo akceptowalnym wynikiem. Teraz jedziemy w zakresie między 115 a 120, średnią mamy 117 km na godzinę i średnie spalanie to 11 litrów. Biorąc pod uwagę masę auta 2 tony 350 kg, biorąc pod uwagę moc 640 koni, osiągi niespełna 4 sekundy do setki, to uważam, że to jest genialny wynik. Teraz nam spadło do 10,9 litra. Oczywiście, jeżeli jesteście narwani, pojedziecie do Niemca, będziecie go cały czas gnietli, to nawet 3 dychy spali na autostradzie, jeżeli będą to prędkości z dwójką z przodu. No i wtedy Wam się skończy zbiornik paliwa po 250 km. Ale jeżdżąc nim rozsądnie, to spokojnie przejedziecie na jednym zbiorniku paliwa nawet 600 km. Pod warunkiem, mówię, że to nie będzie jazda miejska, bo te konie i ta pojemność miejskich warunków nie lubią i wtedy po prostu opierdzielają paliwo z baku w błyskawicznym tempie. No to pozostaje nam jeszcze sprawdzenie jednej rzeczy na tej mokrej nawierzchni. I tą rzeczą oczywiście jest przyspieszenie, bo 3,6 sekundy to naprawdę jest genialny wynik jak na wielkiego, gigantycznego SUV-a. Zobaczcie, jak zbliżyliśmy się do granicy 3 sekund. A to jest granica, jaką, nie wiem, Porsche 911 Turbo S na przykład, czyli typowo sportowy, dwuosobowy samochód robi. 3,6 sekundy. To 10 lat temu właśnie Porsche Turbo S mogło się pochwalić takim wynikiem. No może tam powiedzmy była 3 z kawałeczkiem, 3,2, 3,3. Ale to już dzieli nas niespełna pół sekundy od aut stricte sportowych. Też z napędem na 4 koła. Pół sekundy, to nawet nie jest kichnięcie. No jest uślizg zdecydowanie. No koła naprawdę, aż musiałem kontrę założyć. No i nie zmieściliśmy się w 4 sekundach. 4,02 dokładnie. Zbliżę do kamery, wiesz, tak pokaż to, bo będzie potem, że nie widzieliśmy. 4,02, 4,2 setnych. Natomiast pomimo skrętnej tylnej osi, to średnica zawracania jest naprawdę sporawa i tutaj na raz się nie łamiemy, trzeba się na 2 razy złamać. Jeszcze przy zmianie na 2 mieli kołami na tej nawierzchni. O, zeszliśmy poniżej 4 sekund. 3,98 setnych. Naprawdę, jak na ten warun tutaj, to jest i tak petarda. To jest tylko 0,4 sekundy wolniej w stosunku do tego, co podaje Audi, ale moim zdaniem, jakby było sucho, to zeszlibyśmy z tym czasem poniżej podawanych 3,6 sekundy. Moim zdaniem bardziej 3,4, 3,5, bo te koła tutaj naprawdę przez chwilę mielą. I to nie jest takie, wiecie, 0,4 sekundy, jakby wskazywały na to dane z Dragi. No jestem mega ciekaw, jakby on to na suchym zrobił. Moim zdaniem poniżej 3,5. A to już jest nieprawdopodobny wynik, biorąc pod uwagę gabaryty i masę samochodu. I znowu, w tamtą stronę jak jechaliśmy, no to pojawił się ten uślizg i jak widzieliście, nawet musiałem delikatną kontrę na kierownicy założyć, nie odpuszczając gazu. Natomiast już teraz jak jechaliśmy, to ten układ quattro tak płynnie i tak dobrze zadziałał, że pomimo uślizgu kół, nie wiem czy przednich, czy tylnych, czy wszystkich 4, to trzymać mogłem prosto kierownicę i auto idealnie jechało swoim torem jazdy. Natomiast wierzcie mi, że zdecydowana większość kierowców, którzy nie mają doświadczenia z taką mocą w samochodach,
to intuicyjnie po prostu odejmie nogę z gazu przy tym, jak poczuje delikatny uślizg. A nie można tego robić. Ten napęd quattro działa tutaj tak sprawnie i tak dobrze, że powinniście po prostu wklepać mu, cały czas trzymać wklepane i tylko delikatne kontry kierownicą zakładać. On się pięknie poprowadzi, pięknie wyprostuje. Tak dobrze działa tutaj to quattro. No i teraz pewnie interesuje Was cena. No więc 750 000 złotych, mniej więcej, to wersja podstawowa, a nasz egzemplarz otarł się o 1 100 000 złotych. Owszem, ma felgi za 25 000, karbony na zewnątrz, karbony w środku, lakier z Individual, pakiet zawieszenia Advanced. Oczywiście dopisek Performance, ale sam ten dopisek Performance to jest plus 20 000 złotych. Ceramiczne hamulce są akurat seryjne. No jest w zasadzie tutaj wszystko, co można było dobrać, łącznie z wentylowanymi fotelami Sport Plus, ergonomicznymi, z masażami, elektrycznym sterowaniem boczkami. No nie można tutaj generalnie w konfiguratorze zbyt wiele sobie jeszcze zażyczyć. I uważam, że to może nie jest cena rozsądna, co ta cena oddaje to, jak dopracowany jest to samochód. Dopracowany zarówno pod względem zawieszenia, jak i pod względem napędu, czyli silnika, pod względem quattro, pod względem działania skrętnej tylnej osi, tych stabilizatorów, które rozłączają samochody, podwójnych stabilizatorów, które mają ten silniczek elektryczny, który wszystkim sobie tak steruje, że to auto tak naprawdę spełnia dwie funkcje. Jest zwykłą Q8 do jazdy na co dzień, która jest komfortowa, cicha, przestronna, rozluźniająca, w której odpoczywacie, cichuteńka, no naprawdę zwykłe Q8, a z drugiej strony dostajecie brutala. Z drugiej strony dostajecie samochód z sportowymi osiągami, który jest nadsterowny, którego owszem nie zabierzecie na tor, bo on do jazdy torowej się nie nadaje, bo jest za ciężki, za wysoki i tam zostanie po prostu złojony nawet przez RS6. Ale łączy świetnie w sobie te dwa światy. Świat komfortu i odpoczynku ze światem emocji, ze światem banana na twarzy, ze światem, w którym można pośmigać sobie bokami nawet po śliskim kawałku parkingu, a już jak spadnie śnieg, to w ogóle gwarantuję Wam, że przy dobrej zimowej oponie to będziecie tak jeździli cały czas i tylko zakładali kontry na kierownicy. Czy ja bym chciał? Nie. To nie jest samochód dla mnie. Uważam, że już z SQ8 albo nawet Q8 TDI są tak fajnymi samochodami, że w zupełności wystarczają do codziennej jazdy. To auto nie jest, tak jak powiedziałem, autem na tor, bo jest na to za ciężkie. Owszem, jest szybkie, ma doskonale zrobione wszystkie te rzeczy w zawieszeniu i w układzie napędowym, które powodują, że i fajnie się ślizga, i jest nadsterowne, i dobrze wchodzi w zakręty, ale po prostu masa tutaj jest tym czynnikiem decydującym i gabaryty, wysokość samochodu i tak dalej. Natomiast są ludzie, którzy zawsze chcą być najszybsi, zawsze muszą być pierwsi, zawsze muszą być nie dopuszczają zdrowego rozsądku w ogóle do głosu, bo ważniejsze jest dla nich ich ego. Zawsze muszą mieć wszystko najlepsze i to jest auto dokładnie dla nich. I dobrze by było, żeby naprawdę potrafili jeździć, bo dodatkowo oprócz tego, że zrobią szał dźwiękami z wydechu na mieście i tym, że mają RSQ8, to jeszcze oprócz tego naprawdę, jeżeli mają trochę umiejętności, to ten samochód da im nieprawdopodobnie dużo frajdy, nieprawdopodobnie dużo uśmiechu, nieprawdopodobnie dużo zabawy. Jest to jedno z najdoskonalszych pod względem technicznie aut, jakimi jeździłem, a dodatkowo świetnie wykonane w środku.